Kosmiczne relikty sprzed miliardów lat. Najbardziej odległe obiekty we wszechświecie z czasów krótko po Wielkim Wybuchu. To kwazary. Prastare galaktyki, o których dowiedzieliśmy się za sprawą potężnych emisji radiowych. Czym są i co mogą nam powiedzieć o historii wszechświata? W tym programie poszukamy odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy na Astronarium. Odkrycie kwazarów wiąże się z pierwszymi radiowymi przeglądami nieba. To wtedy astronomowie zauważyli liczne źródła fal radiowych o nieznanym pochodzeniu. Wkrótce wyszło na jaw, że mają one ciekawą cechę. Niezwykle małe rozmiary kątowe, zupełnie jak gwiazdy. To wtedy powstało określenie Quasi-Stellar Radio Sources, czyli niby gwiazdowe źródła radiowe. W skrócie kwazary. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero wtedy, gdy Maarten Schmidt uzyskał pierwsze widma tych obiektów. Okazało się, że widma kwazarów nie przypominają widm gwiazd, a co najważniejsze, dało się w nich zauważyć ogromne przesunięcie ku czerwieni o skali nieobserwowanej nigdy wcześniej. Stało się jasne, że tak naprawdę patrzymy tu na najbardziej odległe obiekty w znanym nam wszechświecie. Dziś wiemy, że kwazary to aktywne jądra galaktyk pochodzące z czasów, gdy wszechświat był jeszcze w wieku niemowlęcym. Dzięki temu za ich sprawą możemy spojrzeć niezwykle daleko w przeszłość. Co można w ten sposób zbadać? Dowiemy się tego od naukowców z Polski zajmujących się badaniem kwazarów. Oto najdalszy obiekt w całym znanym nam wszechświecie. To kwazar odkryty w 2011 roku przez teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego. Z naszego punktu widzenia znajduje się niemal na krańcu wszechświata. Jego światło zmierzało do nas przez blisko 13 miliardów lat. To niemal cały wiek wszechświata. Nawet położone znacznie bliżej kwazary nie są jednak łatwym obiektem badań. Możemy je zobaczyć jedynie jako maleńkie punkty na niebie. Jak to w ogóle możliwe, by dowiedzieć się o nich czegoś więcej? Okazuje się, że są w Polsce miejsca, gdzie znajdziemy na to odpowiedź. Pośrodku Gorczańskiego Parku Narodowego znajdziemy Obserwatorium Astronomiczne na Suchorze. To bez wątpienia jedna z najbardziej niezwykłych tego typu placówek w kraju. Kopuła, wznosząca się na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, kryje najwyżej położony teleskop w Polsce. Wszystko to stwarza doskonałe warunki do obserwacji światła kwazarów docierającego do nas z najdalszych zakątków kosmosu. Prowadząc obserwacje przy pomocy teleskopów, takich jak ten na Suchorze, da się dostrzec coś niezwykle interesującego. Okazuje się, że blask kwazarów się zmienia i to w bardzo krótkim czasie. Jak mówi Marek Druszcz, wieloletni pracownik obserwatorium, właśnie to pozwoliło astronomom ustalić, jakie tak naprawdę mogą to być obiekty i jakie mogą mieć one rozmiary.
Jeżeli obiekt jest daleko i świeci stosunkowo jasno i widzimy go, a już bardzo jasno jeszcze w zakresie radiowym, to znaczy, że energia musi być tam bardzo, bardzo duża. I tu zaczęto postulować, zaczęto się zastanawiać, co to może być. Okazało się, że obserwacje również w zakresie optycznym wykazywały pewne zmienności. Więc jeżeli zmienność w zakresie optycznym i jeszcze rzędu dni, czasem godzin, to znaczy, że ten obiekt nie może być za duży, to znaczy musi być wielkość takiego obiektu porównywalna, powiedzmy, z wielkością Układu Słonecznego. Jeżeli nasz Układ Słoneczny, światło jest w stanie przebyć w ciągu kilkunastu godzin, to zależy, gdzie umiejscowimy granicę, no to te zmienności, które obserwujemy w takim czasie, musiały mieć również podłoże w świetle, które było w stanie przez taki obiekt przebiegnąć. A światło porusza się z prędkością 300 000 km na sekundę, w związku z tym no, rozmiar obiektu natychmiast wychodził, a przynajmniej szacunek takiego obiektu, szacunek rozmiaru takiego obiektu. Czyli to dlatego, że prędkość światła jest stała, więc jeżeli to światło, które do nas dochodzi, zmienia się z tak tak często się zmienia, to znaczy, że obiekt musiał być na tyle mały, by ono po prostu zdążyło go przebyć w tym czasie. Tak jest. Obiekt musiał być na tyle mały, żeby zdążyło to światło przebyć z jednego krańca na drugi, powiedzmy, tego obiektu. Początkowo stwierdzono, że wewnątrz musi być coś bardzo masywnego. Bardzo masywnego, o bardzo małych rozmiarach, no to od razu skojarzenie jest na czarne dziury. Pytanie jest, skąd się takie zmiany biorą, skąd by to mogło wynikać. A w ogóle, jeżeli mamy tam czarną dziurę wewnątrz takiego kwazara, to pytanie jest, dlaczego my ją w ogóle widzimy? No, czarna dziura, jak sama nazwa wskazuje, nie emituje przecież żadnego światła. No właśnie. Nie pochłania emituje. wszystko. Pochłania wszystko, ale okazuje się, że pochłaniając materię, ta materia spadając na czarną dziurę, najczęściej w postaci takiego wiru, tworząc dysk akrecyjny i spadając w postaci takiego wiru blisko czarnej dziury, w bardzo dużym polu, bardzo silnym polu grawitacyjnym, o dużym natężeniu pola grawitacyjnego, podlega tak silnym oddziaływaniu, że zaczyna świecić. I teraz ta spadająca materia na czarną dziurę świeci tak jasno, że my ją widzimy. Widzimy zmiany jasności. A dlaczego to właśnie Suchora jest dobrym miejscem do prowadzenia właśnie takich obserwacji kwazarów? Suchora jest o tyle dobrym miejscem, że my tu jesteśmy na 1000 metrów nad poziomem morza, więc jak na polskie warunki jest to stosunkowo wysoko i mamy zawsze te 1000 metrów najgęstszego, najbrudniejszego powietrza pod sobą. Natomiast sama idea obserwacji kwazarów jest ideą taką, żeby obserwować kwazar dzień po dniu. I to jest bardzo duża szansa dla takich miejsc jak to i w ogóle dla mniejszych obserwatoriów, dlatego że na dużych teleskopach dostęp do czasu obserwacyjnego zwykle jest bardzo utrudniony. Natomiast my możemy obserwować takimi teleskopami jak ten, 60 cm średnicy zwierciadła głównego, takimi teleskopami możemy obserwować między innymi kwazary. Możemy kwazar zaobserwować, możemy monitorować kilkanaście, kilkadziesiąt kwazarów naraz i te badania zebrane w dłuższym czasie, w dłuższym okresie, jako dłuższe ciągi obserwacyjne, pozwolą nam analizować właśnie światło tego kwazara, które dociera do nas, które przychodzi do nas, wykazuje jakieś zmiany i to pozwoli nam badać kwazary, bo niestety potrzebujemy do tego celu dłuższych ciągów obserwacyjnych. Wykorzystanie obserwatorium na Suchorze do obserwacji kwazarów to pomysł profesora Marka Jamrożego. Ten radioastronom z Uniwersytetu Jagiellońskiego od lat zajmuje się ich badaniem. Jak podkreśla, choć kwazary odkryto drogą radiową, to właśnie obserwacje optyczne pokazały nam ich prawdziwą naturę. Możemy to zrozumieć, jeśli zgłębimy niezwykłą historię tego odkrycia. Wszystko zaczęło się w 1959 roku zeszłego stulecia, kiedy w Cambridge opracowano katalog źródeł, jasnych źródeł radiowych na niebie. I były tam takie źródła zwarte, bardzo silne. Nie wiedziano, co to są za źródła, czy one są blisko w naszej galaktyce, czy gdzieś daleko. Były bardzo jasne. Później pomógł trochę Księżyc. Księżyc zasłaniał niektóre z tych źródeł i w ten sposób udało się bardzo precyzyjnie określić ich położenie. Jak określono położenie, no to zaobserwowano, że niektóre z nich koincydują z gwiazdami.
z dość jasnymi niebieskimi gwiazdami. I tak było na przykład w przypadku obiektu 3273, bardzo silnego, jasnego radioźródła. No i Martin Schmidt, młody doktor, wyjechał z Holandii do Cambridge, do Instytutu Technologicznego i tam miał dostęp do bardzo dużego teleskopu optycznego, 5-metrowego. I zrobił widma, zrobił zdjęcia tego obiektu optycznego. Widmo uzyskał, ale było ono bardzo dziwne. Widmo, można powiedzieć, że to jest coś podobnego do takiego kodu paskowego, jaki mamy na różnych produktach. Różne linie poprzesuwane, niektóre cieńsze, niektóre grubsze. Tam też było dość dużo linii. Wpadł na taki pomysł, że być może niektóre z tych linii pochodzą od wodoru, takiego pierwiastka najbardziej we wszechświecie rozpowszechnionego. No i wziął sobie taki drugi kod paskowy atomu wodoru, no i tak próbował to porównywać, ale nie dało się jakoś tego uzgodnić. No i chyba pomógł przypadek, bo słyszałem taką anegdotę od profesora Rudnickiego, że te widma, gdy astronomowie wyszli na jakiś lunch, spadły im ze stołu. I jak gdyby te dwa kody paskowe nasunęły się na siebie. No i wtedy odkrycie. To są linie faktycznie wodoru. Oczywiście występowały tam jeszcze inne jony, ale linie wodoru były najsilniejsze. No i co się okazało? Bardzo duże przesunięcie ku czerwieni. 0,158. Na tamte czasy to było coś niepojętego. Z takiej odległości światło leci do nas przez 2 miliardy lat. Przesunięcie ku czerwieni to efekt ekspansji całego wszechświata. Zgodnie z tak zwanym prawem Hubble'a, im większe przesunięcie ku czerwieni, tym bardziej odległy obiekt. W przypadku kwazarów efekt ten był tak silny jak nigdy dotąd. Rodziło to jednak istotne konsekwencje. Obiekty położone tak daleko, a jednocześnie tak jasne, musiały emitować ogromne ilości energii. Jedynym, co tłumaczyło niewielkie rozmiary i taką ilość promieniowania, były supermasywne czarne dziury. Okazało się, później zaproponowano model, że tego typu obiekty, które świecą taką mocą jak całe galaktyki, w których siedzą, albo czasami nawet 100-1000-krotnie przewyższają moc całych galaktyk, są obiektami bardzo energetycznymi. To są jedne z najbardziej energetycznych obiektów we wszechświecie. Mechanizm promieniowania jest bardzo ciekawy. Pochodzi z bardzo niewielkiego fragmentu, który jest ulokowany w centrum galaktyki, gdzie jest masywna czarna dziura, taka czarna dziura, która ma kilkaset miliardów mas naszego Słońca nawet. Jest otoczona dyskiem akrecyjnym. Materia z tego dysku spada na czarną dziurę, tam to wszystko wiruje, rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, do temperatur rzędu milionów kelwinów. Kwazary królowały we wszechświecie gdzieś pomiędzy okresem 2–5 miliardów lat od powstania wszechświata. Wtedy było ich bardzo dużo. Dzisiaj w naszej okolicy kwazarów nie ma i może całe szczęście. No i jest pytanie, na które astronomowie nie znają odpowiedzi. Co się z tymi kwazarami stało? One muszą gdzieś istnieć. Te galaktyki, które je w tamtych czasach nosiły, one muszą istnieć. W tych galaktykach, w centrach te czarne dziury muszą istnieć. No i pytanie, co to są za galaktyki? Czy nasza galaktyka była kiedyś kwazarem? W środku ma masywną czarną dziurę. Ona co prawda ma tylko 1 milion mas Słońca, no ale jest. Prawdopodobnie jest to związane ze zlewaniem się, ze zderzeniami się galaktyk. Na wczesnym etapie ewolucji wszechświata galaktyk było więcej. Były one mniej masywne niż teraz, ale jedna spotykała drugą, zlewały się w większe formy i właśnie to zlewanie powodowało, że było więcej materii, więcej gazu, więcej pyłu w centrach tych galaktyk, czyli czarna dziura miała pożywienie. Jak miała pożywienie, no to wtedy mogła nastąpić bardzo energetyczna emisja promieniowania.
Obecnie znamy już kilkaset tysięcy kwazarów. Najwięcej udało się odkryć za sprawą projektu znanego jako Sloan Digital Sky Survey. Profesor Jerzy Krzesiński brał udział w tym zakrojonym na szeroką skalę przeglądzie nieba. Jak mówi, dzięki temu projektowi udało się nie tylko odkryć liczne, nieznane kwazary. Powstała także niezwykła mapa tych prastarych obiektów z dalekiego wszechświata. Projekt dedykowany był do obserwacji, zrobienia trójwymiarowej mapy wszechświata. Trójwymiarowej w tym sensie, że oprócz obserwacji fotometrycznych były też robione obserwacje spektroskopowe. No i założeniem tego projektu było to, żeby zmierzyć wielkoskalową strukturę wszechświata i rozkład kwazarów. W SDSS udało się zaobserwować około 100 tysięcy tych kwazarów, nieco ponad 100 tysięcy w chwili obecnej, dlatego że Sloan Digital Sky Survey ciągle trwa od 15 lat. No i w związku z tym największe, najbardziej oddalone z tych obiektów miały przesunięcia, czy mają przesunięcia mierzone w poczerwienieniu jako z równe 6,4. To są bardzo odległe obiekty, które powstały mniej więcej jakiś miliard lat po powstaniu wszechświata, czyli od tak zwanego Big Bangu, wielkiego wybuchu. No to oznacza, że zaczynamy, czy obserwując te najdalsze obiekty, jesteśmy w stanie próbkować bardzo wczesny wszechświat, bardzo wczesny z naszego punktu widzenia. Wtedy, kiedy powstawały pierwsze galaktyki i możemy potwierdzać teorie, które pozwalają, czy mówią nam, jak jest ten wszechświat zbudowany, jak wyglądała historia powstawania naszego wszechświata. Jesteśmy w stanie potwierdzić, czy dodać nowe informacje na temat teorii, która mówi o tym, jaka jest historia naszego wszechświata od Big Bangu, od Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej. Oczywiście nie same kwazary, również galaktyki temu służą, obserwacje galaktyk, jasnych galaktyk i rozmieszczenie ich w przestrzeni, rozmieszczenie kwazarów w przestrzeni, struktury, ściany, dlatego że musimy pamiętać, że we wszechświecie galaktyki i kwazary nie grupują się, nie są rozmieszczone jednorodnie, natomiast rozmieszczone są w takich ścianach, grupują się w pewne struktury. Powiedzmy, że mamy taką pianę mydlaną, to właściwie galaktyki, kwazary grupują się w ściankach tej piany, natomiast pomiędzy jest dużo pustej, wolnej przestrzeni. Patrząc na mapę kwazarów, patrzymy tak naprawdę w odległą przeszłość. Choć poznaliśmy już setki tysięcy tych niezwykłych obiektów, astronomowie wciąż szukają jednak sposobów, by lepiej je zrozumieć. Pierwsze kwazary odkryto drogą radiową. Dziś także naukowcy kierują w ich stronę anteny radioteleskopów. Zamiast jednego urządzenia wykorzystują jednak całą ich sieć. Jak tłumaczy Magdalena Kunert-Bajraszewska z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dzięki zastosowaniu tzw. interferometrii wielkobazowej, zamiast pojedynczego punktu może nam się udać spojrzeć na budowę kwazarów. Kwazary są to bardzo odległe obiekty, znaczy w większości są też bliższe. Ten, który pierwszy został odkryty, to jest najbliższy nam kwazar, najjaśniejszy, ale najbliższy jest to pojęcie względne, bo właściwie jest oddalony od nas o 2,4 miliarda lat świetlnych. W związku z tym my go widzimy jako punkt, nawet takimi dużymi radioteleskopami, nawet większym radioteleskopem niż ten, który my tutaj mamy, 32-metrowy. Natomiast w momencie, jak łączymy radioteleskopy w sieć, wykorzystujemy zjawisko, które się nazywa interferencja. Po prostu sumujemy te sygnały, właściwie je mnożymy ze sobą, a później uśredniamy i dzięki temu, że te teleskopy rozłożone są na kuli ziemskiej w różnych odległościach od siebie, jesteśmy w stanie bardzo dobrze zobrazować strukturę tego kwazara. Kwazar, który dla pojedynczej anteny wydaje się punktem, dla sieci radioteleskopów ma już jakąś strukturę. My możemy tą strukturę zobaczyć i całkiem dobrze, tak? Z bardzo dużą rozdzielczością. Każdy kwazar, właściwie każdy obiekt radiowo-głośny, galaktyka również, radiogalaktyka, ma bardzo charakterystyczną strukturę radiową z dwóch swoich biegunów. Wysyłane są cząsteczki relatywistyczne, które poruszając się w polu magnetycznym wysyłają promieniowanie radiowe. Są to jety, nazywamy to jetami. To są takie najbardziej charakterystyczne składniki struktury radiowej, które można obserwować, ale tylko w czasie obserwacji z dużą rozdzielczością. A żeby takie obserwacje prowadzić, nie wystarczy nam taki jeden radioteleskop, a potrzebujemy sieć radioteleskopów rozłożoną najlepiej na całej kuli ziemskiej. I nawet tutaj kosmiczny teleskop Hubble'a, który jest wyniesiony również na orbitę, nie jest w stanie się równać rozdzielczością z taką rozdzielczością, którą my osiągamy tutaj w obserwacjach radiowych.
Nie wiemy do końca, jak to się dzieje, że niektóre czarne dziury są w stanie wyprodukować właśnie jety, czyli produkować wzdłuż osi rotacji strugi, właściwie zamiennie stosujemy często nazwę strugi albo jety. Jest to wypływ takich właśnie wysokoenergetycznych cząstek, bardzo ukierunkowany wzdłuż osi rotacji. Stąd obserwacje radiowe o tak dużej rozdzielczości mogą nas przybliżyć do rozwiązania tej zagadki, ponieważ zbliżamy się tak naprawdę do centrum aktywności. Tak? Naszym celem jest spojrzenie naprawdę najbliżej czarnej dziury, jak się da. Zarówno badania z wykorzystaniem radioteleskopu w piwnicach, jak i obserwacje wykonywane na Suchorze nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacje na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, tzw. SPUB. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera w ten sposób aparaturę naukową o szczególnym znaczeniu. To są pieniądze, które przeznaczamy na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w Polsce. To mają być urządzenia, które są ważne z punktu widzenia nauki krajowej, które są duże i koszt utrzymania takiego urządzenia jest duży. W związku z tym trudno, żeby jednostka podtrzymywała działanie tego urządzenia, bo na tym urządzeniu mogą wykonywać prace badawcze różne zespoły z różnych uczelni, z różnych jednostek naukowych. Takimi urządzeniami, takimi SPUB-ami może być na przykład statek badawczy, takimi urządzeniami może być na przykład stacja arktyczna, takimi urządzeniami może być teleskop. Astronomia zawsze była, jest i pewnie będzie jedną z takich ważnych dziedzin polskiej nauce, rozwijających się bardzo dobrze i prężnie. Dlatego cieszymy się, że są te radioteleskopy. Mamy nadzieję, że wyniki naukowe z tych polskich radioteleskopów będą ciekawe i interesujące dla całego świata naukowego. Dzięki takim miejscom i takiej aparaturze polscy astronomowie są w stanie badać m.in. tajemnice kwazarów. Te aktywne jądra prastarych galaktyk otwierają przed nami okno na wszechświat taki, jakim był u zarania swoich dziejów. Ich badania to niezwykła podróż w czasie i przestrzeni, która wciąż ma wiele niewiadomych, czekających na odkrycie. Kwazary są trochę jak skamieniałości z bardzo odległych czasów, a ich badania to trochę taka kosmiczna archeologia. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, jak wszechświat wyglądał w bardzo młodym wieku i jak zmienił się od tamtego czasu. Wciąż jest tu bardzo wiele do odkrycia. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Astronarium.